tu możecie, moi kochani, zobaczyć, co mi się rusza na talerzu. O Jezu! Właśnie. Teraz to zrobię. To jest przysmak w Korei. Jak byłem 5 lat temu, Dobra, nie ruszaj tego, czekaj. to też to jadłem. I sobie tak się... Jak ty możesz to zjeść tak po prostu? Normalnie. Miesza się to w tym tłuszczu. Siemanko, moi kochani, witam was serdecznie z Seulu, czyli ze stolicy Korei Południowej. Seul zamieszkuje 10 milionów mieszkańców, a dokładnie miasto i aglomeracji dookoła 25 milionów. Jest to jedna z największych aglomeracji na świecie. Jest w sumie w pierwszej dziesiątce z tego, co wyczytałem. Musicie wiedzieć o tym, że tutaj samą stolicę i dookoła zamieszkuje praktycznie połowa mieszkańców tego kraju, co jest naprawdę niesamowite, bo w całej Korei mamy około 52 milionów mieszkańców. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze miejsca w tym mieście dokładnie i dodatkowo odpowiemy na pytanie, które było zawarte w tytule, czy Koreanki to najpiękniejsze kobiety na świecie, które najbardziej o siebie dbają. Zobaczymy dzisiaj. Zaczynamy dzień, który naprawdę będzie bardzo ciekawy, ponieważ mamy dużo fajnych punktów do zobaczenia. Coś ciekawego do spróbowania. Mało z was oglądało mnie, jak byłem tutaj pierwszy raz podczas mojej pierwszej podróży po Azji. Wtedy to było w 2020 roku. Przepraszam, w 2019 roku. Dokładnie w 2019. Tak, bo ja tutaj byłem w jednym z pierwszych krajów, które odwiedziłem podczas podróży po 15 krajach Azji wtedy. Korea była chyba wtedy 4. krajem, z tego co dobrze pamiętam. Także niewielu z was oglądało. I wtedy próbowałem tutaj ich specjału. A ich specjałem jest żywa ośmiornica. Jest to ośmiornica, którą wyciągają z akwarium, kroją na kawałki, miesza się w oleju i po prostu się ją je. Wtedy jak ją próbowałem, smakowała mi całkiem dobrze. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Plus dodatkowo oprócz tego weźmiemy was na street food, pokażemy wam ich różne potrawy, a także musicie wiedzieć, że stąd właśnie pochodzi najbardziej znana ostra kapusta kiszona, czyli kimchi. To też na pewno spróbujemy. Od razu wam też pokażę coś na początku. Tutaj macie ceny internetu, jakbyście sobie przyjechali i chcecie sobie kupić kartę. 20 000 to jest jakieś 58 zł. My na przykład jak kupowaliśmy na 2 dni, kupowaliśmy sobie po prostu eSIM. To nie jest żadna reklama, tylko wam tak podpowiem, z Holafly to zapłaciliśmy po $5 dziennie, czyli po 20 zł, no wyszło nas taniej. Idziemy właśnie teraz coś przekąsić, zjeść jakieś śniadanie, chcemy coś typowo koreańskiego. Także coś musimy zaraz tutaj ciekawego wynaleźć. A później pójdziemy oczywiście na targ, na street food. Co do lokalizacji hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, po prostu jest mistrz. Jesteśmy przy City Hall, czyli przy ratuszu. Tutaj stąd jakieś, nie wiem, pół kilometra mamy główny pałac. W drugą stronę mamy świetny rynek, świetny targ po prostu. Dalej mamy to stare miasto, gdzie będziemy też jechać. No wszystko po prostu w tym obrębie jest. Za hotel zapłaciliśmy jakieś 200 zł. Mamy całkiem normalny pokój z łazienką. Później wam pokażę, jak wrócimy, bo w sumie można go polecić. I przyjechaliśmy do hotelu o 10 rano i pan nam dał już pokój. No, tutaj jest dokładnie ten ratusz. Jeszcze dzisiaj jakaś imprezka będzie. No, akurat to trafiliśmy na jakiś Apple Festival, czyli festiwal jabłek. To nie są jabłka, żeście nie myśleli. Czy jakieś zgnite jabłka? Ale ogromne, co? Seul, my soul. Co ciekawego przed chwilą znalazłem, że tutaj w Seulu są takie taksówki, oczywiście nie wszystkie, no tu bardzo dużo jest taksówek, ale są taksówki, które jeżdżą bez kierowców. Na aplikacji się to normalnie bierze, płaci się wszystko, wsiada się i się jedzie. Także postaram się, albo się przejedziemy, bo widziałem, ktoś napisał na jakimś vlogu, że miał problem z zalogowaniem karty z zagranicy. To nie wiem, czy nam się też to uda, bo trzeba zalogować kartę swoją do aplikacji, żeby sobie taką taksówkę wziąć.
Ale jak nam się to uda, to zrobimy. No a jak nie, to po prostu taka ciekawostka dla Was. Popatrzcie, co tu się dzieje. Taksówki już jeżdżą bez kierowców. No i znaleźliśmy ciekawe miejsce dla nas, które mamy zamiar zjeść. Przyszliśmy tutaj na zupę. Ja będę przynajmniej zupę z pierożkami. I dodatkowo te pierożki są z kimchi jeszcze, czyli są ostrą, kiszoną kapustą. I to wychodzi około 25 zł za takie coś. Plus dodatkowo jeszcze są tu normalne pierożki. Już troszkę tańsze. No, coś tam popróbujemy. Mówiliście, że ostatnio nie mówię Wam cen posiłków i mało pokazuję. Także teraz przy najbliższe kraje, czyli Korea, Chiny i Japonia, będziemy pokazywać trochę więcej. No, jesteśmy w normalnej takiej restauracji i możemy sobie po prostu przez maszynę zamówić jedzenie. O, ale zobacz, tu masz nawet... O ja, Sushi pork kotlet roll. Z Dobra. kotletem wieprzowym można zamówić sushi. Tu są jakieś ryże. Busik. Ja chcę tą ryżę z kimchi. O, tą zupę biorę. No, To dobierzemy. Dobra. ale czemu... Aha, dobra, Co? bo tam coś zaznaczyłeś. Do tego weźmy sobie te pierożki też, nie? Dobra. To dodajemy. I weź jedną rolkę sushi może. No to cyk, bierzemy. Dobra, 25 000, to Wam szybko jeszcze od razu przeliczę, ile tutaj jest, bo mamy tutaj włączoną apkę od razu. 25 500. 74 zł. Aha, żebyście wiedzieli, wyczytałem też, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale podobno sam Seul jest jednym z najdroższych miast do życia na świecie. Wiecie, inaczej jest jak się przyjeżdża jako turysta i tylko sobie dziecię po restauracjach i tak dalej, po hotelach, to tak wtedy nie wydaje się bardzo drogo, ale podobno do życia tak jest. Ile w tym prawdy? Nie wiem. No i dobra, patrzcie tutaj eleganckie, nowoczesne cyk. To jest też ciekawostka, bo podobno w Korei Południowej tylko je się właśnie metalowymi pałeczkami. Oni nie używają tutaj drewnianych pałeczek. A tymi metalowymi się je dużo ciężej niż drewnianymi, bo to słabiej przybiera. Do tego do zupki. Trzeba elegancko wyczyścić. Chociaż tutaj pod względem higieny i wszystkiego to w tych krajach mają hopla, to nie wierzę, że mogłoby być coś brudnego. Dobra, po kolei. Najpierw spróbujmy to, bo to mnie ciekawi. Co to jest? Szaszłyk z ryżem. A, to jest... no, Po prostu ciapka chyba ryżowa z sosem, tak? chyba tak, no. Dobra, spróbujmy jak to smakuje. Pikantne wygląda. Słodki sosik, pycha. O, super. Dobra. Bardzo dobre. Drugie, sushi ze schabowym. Sushi ze schabowym jeszcze nie jadłem. Nie lubię tego żółtego. No. Oj. Normalne. Kto to widział, żeby podróżnik czysty chodził? No i co, dobra? Sushi spoko. Ale mnie najbardziej interesuje tak. W sumie tak spróbuję. Ta zupka. To co to jest, to nie wiem. Spróbujmy. Właśnie Wam mówiłem, że te pałeczki są ciężkie. Mi się ciężej je, bo się to wyślizguje. Nie wiem. Ale jakieś takie jakby ciasto pokrojone. Dobra. Pierożki z kimchi. Czyli jest tam typowo z tą kapustą kiszoną, ostrą. Jeszcze z mięsem chyba do tego. Dobra? Ostre. Rozpada się te. O, bardzo ostre. Ale smaczne. I ostatnie, moi drodzy, żeby nie zamulać. Gyozy, to bardzo japońskie. Nie. Co to jest w środku? Mięso mielone jakieś. Makaron ryżowy. Makaron ryżowy z czymś. Ale bardzo smaczne. Dobra, mogę już w końcu zacząć jeść? No. Kolejną ciekawostkę na temat Koreańczyków Wam muszę zdradzić. Możecie zobaczyć. Kawa. 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 Koreańczycy kochają kawę. Naprawdę oni podobno ją piją cały czas, ponieważ są pracocholikami, tak jak zresztą inni ludzie w tych części świata, jak na przykład w Japonii lub w Chinach. Także
kawa to ich paliwo i po prostu co kawałek możecie zobaczyć w punkcie, gdzie sprzedają. O, patrzcie, tu jest restauracja właśnie, co serwują tą ośmiornicę, co wam mówiłem. Możecie zobaczyć, tak to wygląda na talerzu. Ta ośmiornica jest pokrojona, ale ona ma tyle punktów nerwowych, że to cały czas się rusza i to się wydaje, jakby wam po talerzu cały czas coś chodziło. Dlatego te przystawki cały czas działają i dlatego trzeba używać oleju. Trzeba wymieszać to dokładnie w oleju i dokładnie pogryźć, ponieważ można zginąć od tego, jak się to je, jak wam się przystawka przysta do gardła. Można się udusić. Czytałem o tym, że było wiele przypadków, że ludzie zginęli podczas obiadu. Brzmi wspaniale. Brzmi wspaniale, trzeba spróbować. Tu kawałek dalej znaleźliśmy dokładnie. Popatrzcie, oni wyciągają po prostu taką. Cyk, 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 cyk i na talerz. Przysmak. To jest totalnie przysmak w tym kraju. A że ja lubię przysmaku próbować, to pokażę wam, jak to wygląda. Dobra, wypłaciliśmy 100 000 wongów. Tutaj wongi są. Myślę, że wszystkie dali takie same. 10 000 wongów, tak wygląda. W Seulu znajdziecie praktycznie same ogromne wieżowce. Ze względu na to, że mieszka bardzo dużo ludzi, a teren jest bardzo ograniczony. W ogóle musicie wiedzieć, że to miasto znajduje się na wzgórzach, ponieważ jest wybudowane na 26 różnych wzgórzach. No i tylu wieżowców, to wiadomo, są miasta na świecie, co znajdziecie tyle samo lub więcej, ale tu po prostu w centrum, wszędzie dookoła macie tylko wysokie budynki. Co jest ciekawe, że praktycznie 50 km stąd jest już granica z Koreą Północną. Pomyślcie sobie, Seul znajduje się w tak bliskiej odległości od kraju, który jest takim niesamowitym zagrożeniem dla niego. Kim cały czas się odgraża, cały czas przeprowadza różne próby, różne, wiecie, jakieś rakiety i tak dalej. Cały czas po prostu tylko straszy. No ale ludzie się już przyzwyczaili do tego, że to tylko na straszeniu tam polega. Nie ma co gadać. W Korei Północnej jest na pewno mocna potęga militarna. Tam podobno 1 200 000 żołnierzy jest. Wiecie, oni mają wszystko praktycznie, co jest tylko możliwe do tego, żeby zrobić po prostu piekło na świecie. No ale jednak tego nie wykorzystują. I oby nigdy nie wykorzystali. Powiem wam szczerze, że jak wróciliśmy z powrotem tutaj, to ja po prostu, to znaczy ogólnie do Azji jak wróciliśmy, się tak dobrze tutaj czuję. Kocham Azję. Azja to mój ulubiony kontynent po prostu. 나랑 놀아 오늘이 끝날 때까지 나랑 놀아 오늘이 끝날 때까지 나는 너랑 놀고 싶지 let's party 나는 너를 갖고 싶지 아직까지 You're my sunshine 날 비춰주는 sunshine Baby you too fine 날 웃게 해줘 sunshine 오늘따라 waiting Dobra, porozmawiajmy teraz o tej urodzie Koreanek. Czy to prawda, że Koreanki są najpiękniejszymi kobietami na świecie? Dla mnie nie. Ale o gustach się nie dyskutuje. Pamiętajcie, że każdy ma swój gust, dla jednego może być najpiękniejszą, dla drugiego już w ogóle, a dla jednego 50-50. Tak to jest. Ale z ciekawostek o tym, dlaczego w wielu stronach na internecie można przeczytać, że Koreanki są najpiękniejszymi kobietami na świecie i najbardziej zadbanymi kobietami na świecie. Przede wszystkim kosmetyki do pielęgnacji z Korei są najlepszymi kosmetykami na świecie. Zapytajcie swoich kobiet. Jeśli zapytacie o najlepsze kosmetyki do pielęgnacji skóry lub czegoś innego, każda wam powie, że koreańskie są najlepsze, bo tak jest. Dodatkowo Koreańczycy, dokładnie z Korei Południowej, kochają operacje plastyczne. Korea Południowa jest numerem 1 na świecie, pewnie pod względem ludności i wiecie, jak się średnią wylicza z kraju, pod względem
operacji plastycznych. Co 5. Koreańczyk ma zrobioną jakąś operację plastyczną. Co 5? No co 5, czyli przypuśćmy, tu jest 50 milionów ludzi, czyli około 10 milionów ludzi przeszło jakieś operacje plastyczne w tym kraju. Dodatkowo 20% kobiet to ma zrobione. Bo wiadomo, więcej kobiet to robi niż mężczyzn oczywiście. A czytałem jeszcze jednego źródła, że 50% dziewczyn do 20 roku życia podjęło się już jakiegoś zabiegowi ulepszenia swojego ciała, jakiejś operacji plastycznej. Czy to nie jest szalone? Tutaj macie statuę króla Sejonga lub Sejonga Wielkiego, jak się poprawnie mówi. No, panował w latach 1418 do 1450. Miał właśnie wprowadził tutaj alfabet typowo łatwy w nauczaniu pisania, żeby w Korei mieli właśnie swój własny. Wcześniej nie mieli. Jest uznawany do teraz za najlepszego władcę, jaki tutaj był. Pomyślcie sobie, że on w wieku 22 lat już został królem. A tylko dlatego, że jego ojciec zrezygnował z tego, żeby on mógł nim zostać. No, idziemy zobaczyć teraz do największej atrakcji turystycznej chyba tego miasta, czyli do pałacu. Pałacu, który był 2 razy burzony i 2 razy odbudowywany. To jest teraz jego rekonstrukcja tak naprawdę. Ostatni raz właśnie po okupacji japońskiej był zniszczony i go zrekonstruowali. Tutaj w ogóle w okolicach tego pałacu można zobaczyć pięknie ubrane kobiety w tradycyjnych strojach. Ponieważ można sobie taki strój wynająć po to, żeby sobie właśnie zrobić fajne zdjęcia tutaj. Można 2 razy dziennie znaleźć tutaj, zobaczyć tutaj zmianę warty o 10:14. Staram się tu wrócić na 14, żeby to zobaczyć, ale nie wiem, czy mi się uda. No, zobaczymy. Tak to wygląda w środku, a jeszcze na dole oczywiście pójdę. Powiem wam, że chyba wrócę tutaj. Znaczy nie mówię na 100%, bo nie wiem, czy się wyrobię, ale jeśli dam radę, to wrócę na tą zmianę warty. Ale to ciekawe wygląda naprawdę. Te kobiety w tych strojach tradycyjnych. No dobra, żebyście troszkę wiedzieli o tym. Ten pałac się nazywa Gyeongbok. Szczerze, nie ma szans tego wymówić, jeśli nie mówicie po koreańsku. Nazwę pałacu wymawia się po polsku jako Gyeongbokgung. Pałac ten to największy i najstarszy z 5 wielkich pałaców dynastii Joseon, zbudowany w 1395 roku. Jego nazwa oznacza Pałac Promieniującego Szczęścia, co podkreśla jego rolę jako głównej siedziby władców Korei. W czasie japońskiej okupacji część pałacu została zniszczona, jednak po wojnie dokonano jego częściowej rekonstrukcji, przywracając dawne piękno wielu budynkom. Kompleks obejmuje imponujące bramy, pawilony oraz ogrody, a najważniejszym budynkiem jest Gyeongbokgung, sala tronowa, gdzie odbywały się najważniejsze ceremonie. Dziś Gyeongbokgung jest popularną atrakcją turystyczną i symbolem koreańskiego dziedzictwa, przyciągając odwiedzających na pokazy zmiany warty i tradycyjnych koreańskich strojów hanbok. Bilet wstępu
3000, czyli niecałe 9 zł. No i tak wygląda tutaj, jak wejdziecie sobie do środka. Tu jest tył. Jak byłem tutaj pierwszy raz, tak średnio mi się podobała, a teraz mi się naprawdę podoba. Ale czy też się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem przez to, że wiecie, no w tej Ameryce Środkowej no średnio było, nie ma co ukrywać. A tu to już taki, wiecie, inny świat, no i Azja w ogóle. Kocham Azję. O, tam jest piękny budynek. Z takich ciekawostek, które powinniście wiedzieć też jeszcze o Korei Południowej. To jest taka dziwna ciekawostka. Ale może dla niektórych się no, normalne to wyda. W Korei Południowej jesteście rok starsi. Czyli jak ja tutaj przyjechałem w wieku 35 lat, to tutaj mam 36 lat. Tutaj trochę się liczy inaczej lata niż u nas. Tutaj od dnia urodzin macie już pierwszy rok. Wasze normalne, nasze pierwsze urodziny, to tutaj dla nich są już drugie urodziny. Ale co jest jeszcze też innego. Jeśli tutaj lata się liczy od początku do końca roku. Jak urodziliście się w grudniu 30 grudnia, przypomniałem, 31 grudnia 2024, to 1 stycznia 2025 macie już 2 lata. Nie macie 2 dni, tylko macie już 2 lata. No, tak podobno tu jest. Jeśli ktoś mnie ogląda z Korei, co mieszka w Korei, chciałby to zdementować, to daj znać w komentarzu, bo dla mnie to też trochę takie dziwne. I chciałbym wiedzieć, czy naprawdę oni do tego tak przestrzegają. W Korei też nie używa się liczby 4. Dla nich liczba 4 jest pechową liczbą i oni tego nie używają. W windzie na przykład, albo jak mają oznaczyć piętro jakieś, mają po prostu literkę F. F, nie wiem, czy otwór, czy coś, nie wiem. Mają po prostu literkę F. Dodatkowo w Korei Południowej nie używa się długopisów z czerwonym tuszem. Dla nich kolor czerwony to jest coś złego, kojarzy się z krwią i tego tutaj też nie robią. Co ciekawe będzie dla chłopaków tutaj. Jeśli jesteś chłopakiem w Korei Południowej i są walentynki, to dziewczyna tutaj, nie ty zabiegasz o dziewczynę, nie ty kupujesz kwiaty dziewczynie, jakieś czekoladki, zabierasz ją na randkę. To dziewczyna tobie. Tutaj to jest tak jakby święto mężczyzny, czy chłopaka, jak wolicie, że to kobieta obdarowuje chłopaka jakimś prezentem z okazji walentynek. I to nie jest takie głupie, wam powiem, szczerze mówiąc. No bo wszędzie jest tak powiedziane, że to zawsze chłopak powinien zabiegać o kobietę, że wiecie, że to chłopak zawsze powinien kobietę obdarowywać różnymi rzeczami i tak dalej. A tutaj jest na odwrót. Nieźle. Spaceruję sobie tutaj właśnie teraz jeszcze po ogrodach za tym zamkiem. Jest piękna jesień już. Powiem wam, że martwiliśmy się trochę o to, jak będziemy, że jedziemy tutaj i że będzie już zimno, że będzie brzydka pogoda i tak dalej. A jest pięknie. Jest naprawdę cieplutko. Myślę, że nawet bez bluzy bym dał radę tutaj chodzić. Dzisiaj jest coś koło, nie wiem, 18-20 stopni. Słoneczko. Jest naprawdę ok. Wytłumaczę wam, co te dziewczyny pokazywały. W Azji składa się tak 2 palce, co oznacza heart, serce, czy miłość. Taki znaczek się robi. Także jak oglądają mnie tacy faceci, to one wybierali się do Azji na podrywanie dziewczyn. To powiem wam, że w Tajlandii nie ja to robiłem, bo ja nie potrzebuję, ale miałem kolegów, którzy jak chodzili podrywać tam dziewczyny, uśmiech, pokazywali jej tak. Dziewczyny już tak zadowolone, że szok. Bardzo to lubią, bardzo, bardzo. Nie wiem, ilu z was wie, ale popularna piosenka na całym świecie, Gangnam Style, no chyba znają każdy totalnie, albo każdy gdzieś słyszał. Piosenka, która jako pierwsza
osiągnęła 1 miliard wyświetleń na YouTube. No po prostu totalny szał był na tą piosenkę. Ja pamiętam, jak ona była hitem. Wtedy mieszkałem w Anglii. To ona leciała co pół godziny, po prostu cały czas w radiu. Cały czas, no po prostu już się tego słuchać nie dało. Taki szał. I właśnie, to Gangnam, czyli dzielnica Seulu jest tu i ja tam dzisiaj pojadę z Alą. Pokażę wam to specjalnie na cześć tego piosenkarza, tego zespołu Psy. Psy się chyba nazywało jakoś tak. Zrobili tam specjalny pomnik, żeby mu podziękować za to, że rozsławił tą dzielnicę na cały świat. Pamiętam, jak tę piosenkę też puszczali w Tajlandii, to wszystkie dziewczyny od razu zaczynały tańczyć. I tam taki głupi taniec, jakby wiecie, jak jazda na koniu. Jak coś jest głupie, ale się sprawdza, to znaczy, że nie jest takie głupie. Ale mi się udało. 지금 정상원을 선두로 관아문을 파수하는 균일 파수꾼이 No, idziemy teraz zobaczyć też jedno z bardziej popularnych, w sumie też jedno z najbardziej popularnych miejsc, czyli wioskę Bukhon Hanok, chyba jakoś tak. Jest to 600-letnia wioska. 600-letnie domy tu się znajdują dokładnie. Typowy stary koreański styl. No i oczywiście przerobione dla turystów, jako atrakcja turystyczna. Ale to podobno bardzo warto zobaczyć i się przejść uliczkami właśnie. No i tu jest ta główna uliczka. A te boczne uliczki wyglądają całkiem fajnie, gdzie nie ma miliona ludzi. Fajnie, że jak człowiek pomyśli, że to ma tyle lat, to już w ogóle super. No ale teraz zapytaj, ile kosztuje wypożyczenie takiego stroju, takiego jak mają kobiety lub takiego jak mają chłopaki, to po 35 000, czyli około 100 zł wychodzi. Zamawiam grillowany marshmallow ice cream i pan mi tu właśnie go robi teraz. O, już gotowy? O, ale fajne. Thank you. Próbujemy. Marshmallow ice cream. Ty, pyszna. Idziemy właśnie na metro i jedziemy na dzielnicę Gangnam, która jest jedna z najlepiej rozwiniętych dzielnic w ogóle tutaj. Z takich najbardziej nowoczesnych, o, tak powinienem powiedzieć. I tam są różne, wiecie, też dyskoteki, imprezy. To naprawdę nowoczesna. Idziemy na metro. Zaraz wam powiem dokładnie, ile bilet kosztuje. 352? A, wejście. No, po ile bilet był? 1500, tak? Czyli 4,50 na złotówki wychodzi za bilet, za przejazd metrem. Jest tu 9 linii, z tego co wyczytałem, i jedna z nich jest najdłuższą linią metra w ogóle na świecie. Trzeba kupić bilet najpierw. 2 dali teraz, tak? A, czyli po 1600, nie po 1500. To ja płaciłam wcześniej 1500. O, no dobra, po prostu dalej idziemy. No trzymaj 500, 5. Po 500 jeszcze się płaci depozytu za kartę, ale to później się to oddaje i zwracają. Jeszcze powiem wam, co tutaj też się rzuca w oczy. Kulturka, jaka tu jest przy wsiadaniu gdziekolwiek. Tu wszyscy ludzie stoją elegancko w kolejce, jeden za drugim i nikt się nie pcha. Mamy tu 352.
Chcieliśmy po World Trade Center Seoul. Świnta. Choinki ubrane już. Aha, to jakieś drogie centrum handlowe jest. Louis Vuitton, Prada. Do restauracji, którą Grzesiu polecił. Mam nadzieję, że będzie dobre, bo jak nie, to robota stracona. Dobra, zamówiliśmy jeden posiłek, czyli wołowinę z makaronem, z truflami i z jajkiem. Czyli w ogóle to się nie kroi nożem, tylko nożyczkami w ogóle. Także steaka pokroimy, spróbujemy zaraz. A co to za miejsce w ogóle, powiedz, że z Netflixa? A, jesteśmy właśnie na miejscu. To są jakieś dania sygnowane właśnie, które były przez Netflixa. Tutaj nagrywali program. Jak to wygląda? No próbuj. Zaraz będę próbował, moi drodzy. Dobra. I te metalowe łyżeczki, które ciężko się używa. Te jak one, nie łyżeczki, tylko jak to się mówi? Pałeczki. Nie, pałeczki. Ja powiedziałem łyżeczki? Łyżeczki, ale... Zmęczenie wychodzi. Zmęczenie, no. O, mięsko. Trochę. Bombastic mówisz. Makaron. Pachnie wspaniale. Bardzo dobra. Bardzo dobra. A ile to kosztowało? 33. 100 zł. To za taką Stówka. porcję. No nawet jej nie zjemy. Ogromna jest. Op, Gangnam Style. Patrzcie, gdzie jesteśmy. W podziękowaniu postawili mu tu pomnik. Dwie ręce skrzyżowane, które tańczą sobie. Z tyłu napisane na jednej ręce Gangnam Style. Tak nazywa się ta dzielnica, Gangnam. Stąd się właśnie to wzięło wszystko, moi kochani. A patrzcie, tutaj z daleka widać największy budynek w Seulu, Lotte World Tower. W 2016 roku ukończyli budowlę. Ma 555 metrów. Uwielbiam wielkie miasta w nocy. Patrzcie, jak wszyscy ładnie stoją w rządka ustawieni, żeby wsiadać. Najpierw ludzie wysiadają, nie wsiadają. Wow. Idziemy teraz na Kwanjang Market. Chciałem zjeść jakiś dobry street foodzik. Aha, fajnie, wszystko zamknięte. Nie, to nie tu. To nie, no bo to z jedzeniem inaczej wygląda. Musimy gdzieś wejść na to, nie wiem, gdzie to się wchodzi. To na pewno z jedzeniem jest dłużej. Pisało, że 22:30 jest otwarte. Zaraz znajdziemy. To może złym wejściem idziemy. Trzeba obejrzeć film Podróże Wojownika. O! Na Podróże Wojownika w odcinku z Korei to macie, bo byłem tam jeść u pani z Netflixa pierożki z kimchi. Mam nadzieję, że dzisiaj ta pani jeszcze tam jest, że żyje jeszcze. W ogóle do tej strony idzie? Nie wiem właśnie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tutaj wygląda już wszystko zamknięte. No, chyba z tą stronę idziemy. Ktoś nam chyba wałek zrobił, bo było napisane, że do 22:30. A tu widać, że to wszystko się już składa. O, ale pani z kimchi chyba jest. Albo bardzo podobne stoisko. Nie, podobne stoisko niestety. Coś tu lekko znaleźliśmy. Ale to... Hello? Ale to nie jest to, co szukaliśmy. Hello. Thank you. Ale śmierdzi. O, to są te penisy, co szukałaś, Ola. Hello. Ala, tu masz to, co szukałaś. Co? Czarną kiełbę. Nie, no to nie, to jakaś kaszanka jest. Ale to, co ty widziałaś, tak jak to się nazywało? Nie pamiętam. Morskie penisy? Jakoś tak. Tam jeszcze coś dzieje dalej. Że jesteśmy w dobrym miejscu. Ten rynek jest ogólnie ogromny, na którym przyjechaliśmy tutaj.
No 50 000 opinii. Wycenę 4,5. Jeszcze dzisiaj obiecałem wam, że zjem tą ośmiornicę. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy znajdziemy jeszcze teraz już tak późno. O, patrz, tu jest wszystko na ostro zrobione pod to tak jak kimchi. Oni tutaj kochają to kimchi. Kiszona kapusta na ostro. Dobra, tu to się zaczęło dopiero życie. Ktoś nas źle wysłał po prostu w złe miejsce. I ta pani, u której ja jadłem, to musiało być gdzieś tutaj, bo to były takie stoiska właśnie jak te to było. Może zaraz znajdziemy to. To są te ośmiornice, no. Dawaj zjemy. Aha. To jest to. Tutaj sobie pływa. Hello. Dobra, chodź przekąsimy szybko. No i tu możecie, moi kochani, zobaczyć, co mi się rusza na talerzu. O Jezu. Właśnie. Teraz to sobie... To jest przysmak w Korei. Jak byłem 5 lat temu, Dobra, nie ruszaj tego, czekaj. to też to jadłem. I sobie tak się... Jak ty możesz to zjeść tak po prostu? Normalnie. Miesza się to w tym tłuszczu. O matka. Żeby się przyssało, to się przyssało. Dobra, weź może łyżką to nałóż, będzie szybciej. Bo one się przyklejają. Patrzcie. Ruszam się to. W tym tłuszczyku mieszacie. Cyk, cyk, cyk. I będzie ci teraz w żołądku chodziło? A co jak urodzisz ośmiornicę? Tak jak się jakieś z pestką arbuza. Trzeba dobrze to pogryźć, żeby później nie było, Że nie później, przyssało. że później nie urodzić ośmiornicy. I co, powiedz coś w smaku, jak to dobre? Konsystencja, Dobra, smak. ja lubię ośmiornicę. O, tu jest hotel, w którym się zatrzymaliśmy. Guest House 24. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak wygląda pokój. Jakby ktoś chciał sobie tutaj przyjechać kiedyś. No, tak wygląda pokój. Bardzo zwyczajnie. Telewizor, klima, lodóweczka. Prysznic macie po prostu nad zlewem. Siemanko, siemanko. Kolejny dzień w Korei, dokładnie w Seulu. Idziemy właśnie na ulicę Myeongdong Street. Mieliśmy tam być wczoraj wieczorem, no ale po prostu jetlag wygrał. Powiem wam, że kolejny kierunek też wam się na maksa spodoba, szczególnie temat, który tam będziemy poruszać. Powiem tylko tyle, że kolejny kierunek to Chiny. W ogóle jak fajnie rozplanowane są tutaj przejścia podziemne, bo przejścia podziemne są praktycznie tutaj wszędzie, prawie na każdym skrzyżowaniu, przynajmniej w centrum. I pod każdym przejściem podziemnym od razu jest pełno sklepów. No i tu jest uliczka, gdzie wczoraj mieliśmy wieczorem sobie zdjęcie zrobić. Tak pięknie to świeci wszystko wieczorem. No ale cóż, nie udało się. Dzisiaj na obiad mamy taki kociołek. Po środku ser z kukurydzą, tutaj kurczak z tymi kluskami, co wczoraj jedliśmy też. Czyli ryżowymi. Z tej strony normalne, a z tej strony ostre. Bardzo dobre. Truskawki w lukrze albo w czekoladzie. No. To wygląda jak pad thai. Śmiesznie, taka zimna Tajlandia. Dobra, zbieramy się już. Musimy jechać zaraz na lotnisko.
bardzo fajnie spędzony czas w Korei. Ostatnio, przyznam szczerze, że nie podobało mi się za bardzo, teraz mam zupełnie inne zdanie. Korea jest świetna, naprawdę. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają tutaj autobusy na lotniskach na wypasie. Dobra, wyjeżdżamy, wylatujemy w sumie z Korei. Był naprawdę bardzo fajny czas. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobały. Zapraszamy na kolejne. Będzie teraz parę odcinków z Chin, a później kolejny kraj. A jaki to zobaczycie. Powiem Wam, że plan na Chiny też jest ciekawy. Także oglądajcie kolejne odcinki. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. I pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał Podróże Wojownika, ponieważ lecimy po 1 000 000 subskrybentów i złoty znaczek. Yo!